Kiedy użyć drugiego trybu warunkowego, second conditional? Drugi tryb warunkowy składa się z if, jeśli i czasu przeszłego prostego past simple. W drugiej części zdania, tam gdzie nie ma if, jeśli, jest would i bezokolicznik. Na przykład, if I had a lot of money, I would buy a large house. Gdybym miał dużo pieniędzy, kupiłbym duży dom, ale nie mam i nie kupuję. Zapamiętaj, w części zdania, w której nie ma if, jeśli, stawiamy would i bezokolicznik. Co to jest bezokolicznik? Bezokolicznik to podstawowa forma czasownika bez żadnych końcówek, na przykład bez końcówki s, ed, ing. Dajmy na to I would do, bym zrobił. I would go, bym poszedł. Drugi tryb warunkowy to gdybanie. Co by było gdyby? Kiedy go używamy? Gdy wyobrażamy sobie czynność w teraźniejszości lub przyszłości, ale myślimy, że prawdopodobnie się nie wydarzy. Gdybamy sobie, co by było gdyby. If I saw Anne tomorrow, I would tell her the story. Gdybym zobaczyła jutro Annę, opowiedziałabym jej tę historię. Ale jak używam drugiego trybu, to znaczy, że myślę, że jej nie zobaczę, więc nie opowiem jej tej historii. If I had a magic wand, I would turn all vegetables into ice cream. Gdybym miała magiczną różdżkę, zamieniłabym wszystkie warzywa w lody. Uwaga! Czasownik to be, być, ma w trybie warunkowym drugim formę were we wszystkich osobach. If I were, gdybym był, if you were, gdybyś był, if she were, gdyby ona była, if he were, gdyby on był, if it were, gdyby ono było, if we were, gdybyśmy byli, if you were, gdybyście byli, if they were, gdyby oni byli, gdyby one były. If I were in charge of my school, we would have a no homework day every day. Gdybym był dyrektorem szkoły, codziennie mielibyśmy dzień bez pracy domowej. Pytania. Pytania składają się z would, osoby i bezokolicznika, a w drugiej części jest if, jeśli, plus osoba i czasownik w czasie przeszłym prostym past simple. Na przykład, would you go for a trip if you had no money? Pojechałbyś na wycieczkę, jeśli byś lub gdybyś nie miał żadnych pieniędzy? Przeczenia. Przeczenia składają się z osoby plus would not, w skrócie wouldn't i bezokolicznik. W drugiej części jest if plus czas przeszły prosty past simple. Na przykład, no, I wouldn't go for a trip if I had no money. Nie pojechałbym na wycieczkę, gdybym nie miał żadnych pieniędzy. If it were a rainy day, I wouldn't go for a walk. Gdyby był deszczowy dzień, nie poszedłbym na spacer. Uwaga! W drugim trybie warunkowym, po angielsku, po if, jeśli, nigdy nie używaj would. Po if, jeśli, używaj tylko czasu przeszłego. If I had, gdybym miał. If I were, gdybym był. If I did, gdybym zrobił. If I bought, gdybym kupił. If I watched, gdybym obejrzał. Learn English online with us. Ucz się z nami angielskiego online. Zapisz się na kurs angielskiego. Link w opisie.
Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj nasz kanał, polub filmik, podziel się nim ze znajomymi. Dziękujemy za oglądanie. Cieszymy się, że jesteś częścią naszej społeczności. Daj nam znać w komentarzu, czy gramatyka sprawia Ci duże problemy, czy masz problemy z trybami warunkowymi i jakie filmiki chciałbyś jeszcze zobaczyć na naszym kanale. Dziękujemy, że jesteś z nami. Powodzenia w nauce angielskiego.